tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak przetrwać pierwsze kilka dni w grze Card Survival Fantasy Forest. Pamiętaj tylko, że gra ciągle się rozwija i niektóre z tych mechanik mogą zostać zmienione za jakiś czas. Na Twoją pierwszą rozgrywkę rekomenduję zrobienie sobie takiej postaci. Pomoże Ci ona lepiej się ukrywać kosztem nieco mniejszych umiejętności bojowych, a nadwaga zwiększy Twoją odporność na niskie temperatury, co jest kluczowe w początkowych dniach. Do zrobienia takiej postaci wystarczą Ci darmowe perki, ale jeśli masz już kilka słoneczek, możesz je wydać na kolejne ułatwienia. Kolejnym krokiem jest wybór trybu rozgrywki. Rekomenduję tryb zapisów, umożliwiający ręczne zapisanie gry w dowolnym momencie, i tryb mieszany, który pozwoli Ci odblokowywać nowe przepisy za pomocą zadań lub badań. Dobrze jest zacząć od tutorialu, jeśli jeszcze dobrze go nie zapamiętałeś. Ma on kilka prostych zadań, które pokażą Ci podstawowe mechaniki rozgrywki. Ale jeszcze zanim na dobre zaczniesz tutorial, polecam zrobić jedną bardzo ważną rzecz, o której łatwo później zapomnieć. Otwórz sobie statystyki postaci. Wejdź w środkową zakładkę Internal i przypnij sobie witaminy, proteiny i żelazo, a także system odpornościowy, by zawsze były widoczne. Jeśli wartości tych składników odżywczych spadną do zera, Twoja odporność zostanie mocno osłabiona, co może doprowadzić do wielu chorób. Po zrobieniu tego podążaj za zadaniami z tutorialu. Tutorial kończy się po zrobieniu sobie szałasu. Dostajesz wtedy 5 zadań z różnych dziedzin i po ich przyjęciu zostają odblokowane potrzebne do ich ukończenia przepisy. Zalecam wykonanie ich w takiej kolejności. Zacznij od zatankowania ogniska i zrobienie sobie 3 misek. Kiedy miski będą się wypalać, zrób sobie włócznię. Umieść ją na pierwszym slocie swojej ręki i nigdy się z nią nie rozstawaj. Następnie zbierz sobie trochę pokrzywy, zmyj wysypkę i 2 miski powinny być już gotowe. Wstaw do wypalenia 3. miskę, a w jednej z gotowych ugotuj sobie liście pokrzywy. Zanim zaczniesz jeść, przyszykuj kolejną porcję pokrzywy do ugotowania, jeśli Ci jakaś zostanie. Ugotowanie nowej porcji zajmuje akurat tyle, co zjedzenie gotowej. Po zjedzeniu posiłku powinien być już ranek. Dorzuć paliwa do ogniska i idź się drzemnąć w swoim nowo wybudowanym szałasie, by nadmierna senność nie spowalniała każdego Twojego ruchu. Po przebudzeniu 3. miska powinna być już gotowa.
Teraz jest dobry moment, by zrobić sobie podstawowe ubrania z trzciny. Najlepiej zbierać trzcinę używając noża. Oszczędzasz w ten sposób 15 minut. Przy dużych ilościach to naprawdę robi różnicę. Zrobienie ubrania zapewne zajmie Ci cały dzień. Jeśli została Ci jakaś pokrzywa, zjedz ją, ale nie zawracaj sobie głowy szukaniem jakiegoś bardziej wypasionego jedzenia. Po coś masz rezerwę tłuszczu na pierwsze kilka dni. Wieczorem po prostu dorzuć paliwa do ogniska, ogrzej się przed snem i idź spać. Następnego dnia czas zrobić kilka koszyków. Ale zanim wyruszysz na jakąkolwiek wyprawę, warto zrobić drugą podpalarkę, pochodnię, a także wziąć kilka liści na rozpałkę. Pomoże Ci to uniknąć sytuacji, w której utkniesz w lesie po ciemku, bez możliwości powrotu i ogrzania się. Czas wybrać się do najbliższej lokacji zawierającej wierzby płaczące. Przed wyruszeniem w podróż warto jeszcze raz się ogrzeć i ugasić ognisko. Idziemy raz na południe i raz na zachód. Na miejscu warto zacząć od zrobienia sobie ogniska, ponieważ spędzimy tu trochę czasu. Można też rozejrzeć się za czymś do jedzenia, ale nie jest to priorytetem. Jeśli usłyszysz dzika, lepiej wycofaj się do swojej bazy i zabierz się za robienie cegieł na błotną chatkę, która jest kolejną ważną rzeczą do zrobienia. Na początek polecam zrobić sobie 4 koszyki ręczne i 2 stojące. Jednak weź pod uwagę, że zajmie Ci to kilka dni. W lecie robi się ciemno o 22, więc warto pilnować czasu, by wrócić do bazy przed zachodem słońca. Mając koszyki, możesz przejść się po lesie w poszukiwaniu ziół i jedzenia. Warto jeden koszyk przeznaczyć na rzeczy związane z przetrwaniem, takie jak pochodnia, podpalarka i rozpałka. Na tym etapie nie wdawaj się w walkę z dużymi drapieżnikami, takimi jak niedźwiedzie, wilki i dziki. Jak je usłyszysz, najlepiej wycofaj się do innej lokacji. Unikaj też walki z jeleniem. Nawet on może zrobić Ci krzywdę swoim porożem, a podstawową włócznią masz małe szanse na pokonanie go. Nie zaatakuje on jednak sam z siebie. Następną ważną rzeczą do zrobienia jest wybudowanie sobie schronienia w postaci błotnej chatki. Do produkcji cegieł warto używać świeżo ściętej trzciny. Kiedy ukończysz już błotną chatkę, kolejnym krokiem jest zrobienie sobie drzwi, by drapieżniki nie mogły dostać się do środka. W tym celu potrzebny Ci będzie krzemień do wykonania ostrych narzędzi, które są używane przy produkcji desek. Czas wybrać się do lokacji, w których można znaleźć dużą ilość krzemienia.
Idziemy jedno pole na północ i zmierzamy na zachód. Znajdziemy tu trochę krzemienia leżącego luzem na ziemi. Natomiast w tej lokacji znajdziemy nie tylko krzemień, ale także jaskinię, w której można znaleźć go więcej. Jeśli w jednej z przyszłych aktualizacji zlikwidują krzemień leżący luzem na ziemi, zapewne trzeba będzie zejść do tej jaskini i go wydobyć. Po powrocie do bazy zrób sobie kilka krzemiennych noży i siekier na zapas. Szybko się zużywają i robienie ich na bieżąco szybko staje się uciążliwe. Po zrobieniu pierwszego noża wytwórz wrzeciono. To pomoże Ci bardziej efektywnie wytwarzać sznurki potrzebne do produkcji narzędzi. Mając ostre narzędzie, możesz zabrać się za obróbkę drewna. Musisz jednak wiedzieć, że drzewa w tej grze mają różną twardość, co oznacza, że niektóre wymagają więcej uderzeń siekiery niż inne. Na chwilę obecną wierzby i sosny wymagają 2 uderzeń, brzozy 3 uderzeń, a dęby 4 uderzeń. Nie warto marnować narzędzi na ścinanie twardych drzew na tym etapie. Dzięki zwiększonemu przez otyłość udźwigowi możesz z łatwością przenieść ścięte wierzbowe drzewa do bazy. To lekkie i miękkie drewno. Potrzebujesz jednego drzewa, by odblokować wytwarzanie desek i drugiego na wytworzenie wystarczającej ilości desek na drzwi do Twojej chatki. Żeby odblokować wytwarzanie desek za pomocą trybu zadań, musisz pociąć pierwsze drzewo na kawałki, a następnie wytworzyć z jednego z nich figurkę. Nawet przy niepowodzeniu zadanie zostanie ukończone. I zostanie odblokowane wytwarzanie desek. Do wytworzenia drzwi potrzebujesz desek, sznurka i trochę świeżej trzciny. Po zrobieniu drzwi staraj się trzymać jedzenie wewnątrz chatki. To pomoże Ci ochronić je przed głodnymi zwierzętami, które w jednej z ostatnich aktualizacji nauczyły się otwierać Twoje pojemniki z żywnością. Podążając za moimi poradami, powinieneś przetrwać mniej więcej do dnia 10 i mieć wszystkie podstawowe przedmioty potrzebne do przetrwania. Życzę powodzenia w dalszej eksploracji. A jeśli chcesz wiedzieć, jak ugotować pyszne potrawy z początkowych składników, które poprawią Ci samopoczucie, koniecznie obejrzyj ten film.